Jesteśmy dzisiaj w Warszawie, w Muzeum Historii Żydów Polskich. Nagrywamy wywiad z panią Haliną Rubin. Dzień dobry, bardzo mi Dzień miło. dobry. Przyjechała pani do nas tutaj z Australii. A może nam pani powiedzieć, jak do tej Australii trafiła? A to trochę skomplikowana opowieść. Pokrótce trafiłam do Australii dlatego, że po pierwsze dusiłam się już w Polsce. Nigdy nie miałam zamiaru wyjeżdżać, ale w 68 roku czułam się, jakby mi wymierzono policzek. I można powiedzieć, że się obraziłam. Odczułam to jako obelgę. I wtedy właściwie z dnia na dzień postanowiłam wyjechać. A dlaczego do Australii? To dlatego, że w tamtym mój pierwszy mąż, który był Polakiem polskiego pochodzenia, chciał bardzo wyjechać jak najdalej, a miałam kuzynów w Australii, którzy bardzo chcieli, żebyśmy przyjechali. To byli ludzie, którzy w 1937 roku przytomnie wyjechali z Polski. Ja już nie wiem, dlaczego akurat do Australii, ale tam się znaleźli. No i szczególnie po tych latach wojny bardzo, bardzo chcieli nas przygarnąć, bo rodzina, która przeżyła Holokaust, oni też byli z Warszawy. Więc jakby miała jakiś kontakt z Australią, do której mój mąż bardzo chciał jechać. A ja byłam w stanie takiego zawirowania i właściwie gdybym miała więcej informacji, to wolałabym zostać gdzieś w jakiejś Szwecji, w jakimś skandynawskim kraju, żeby być bliżej Polski. No ale tak się złożyło, żeśmy wyjechali właśnie w kierunku Australii. Potem sądziłam, że w Australii nie będę długo. Popatrzyłam na tą Australię, niczego tam nie zgubiłam. Przez pierwsze 3 lata w ogóle miałam głowę odwróconą wstecz. Brakowało mi wszystkich moich rodziców, moich przyjaciół. Tylko co znajome. No w końcu w wieku 28 lat byłam głównie wychowana, wyrosłam w kulturze polskiej. To był mój kraj. I za nim tęskniłam bardzo i sądziłam, że kiedy tylko dostanę obywatelstwo, to zaraz zajrzę do Polski. Ale Polska mnie nie wpuszczała przez 11 lat. Niezależnie od tego, czy składałam podanie o wizę w Londynie, w Sztokholmie, już nie pamiętam, w jakim kraju w jakimkolwiek kraju byłam, a odmawiano mi. Potem się zorientowałam, że nie mnie jednej, że wszyscy ci ludzie, trzeba było wypełnić formularz, prawda? Rok wyjazdu 68, powody i tak dalej. No więc to wystarczyło, żeby być na tej liście i to jest znane na pewno, znana sprawa, że nikogo z nas nie wpuszczano. A proszę powiedzieć, mówi o tym pani, że poczuła się pani tak, jakby pani ktoś wymierzył taki raz w policzek, tak. Co dokładnie się działo w pani życiu osobistym, zawodowym, publicznie co się działo? Zacznijmy od tego może, co się działo publicznie. Oczywiście były te wydarzenia marcowe. Kiedy to wybuchło, akurat byłam w Zakopanem. I bardzo się niepokoiłam. Słyszałam, już nie pamiętam, jakimi szlakami, dowiedziałam się o tym, co się dzieje w Warszawie. Byłam bardzo niespokojna o moich przyjaciół, którzy byli zaangażowani w demonstracjach.
I wróciłam do Warszawy, nie pamiętam dokładnie, ale może to był 10 marca. Bo chyba ta główna demonstracja, to wydarzenie na uniwersytecie chyba było 3 czy 8? 8 marca. To ja już przyjechałam, wróciłam po tych zamieszkach głównych i tak jakbym Warszawę nie rozpoznała. To było inne miasto, to było miasto bardzo niespokojne i trudno było tego nie widzieć. Politechnika się zamknęła sama w sobie, była okupowana. Chodziliśmy tam pod Politechnikę, dodawać im ducha i jakieś dawać im, nie, jeżeli dobrze pamiętam, to zanosiliśmy coś, jakieś jedzenie dla tych studentów. Ja już nie byłam studentką, już byłam pracownikiem tak zwanym naukowym. Więc byłam troszkę odsunięta od życia studenckiego. I Warszawa była wroga, wisiały transparenty, które były wrogie. W radiu słyszało się zebrania robotników, którzy skandowali precz i precz i precz. Sionistami, ale nikt z nas nie wiedział dokładnie, czym był sionizm. Większość z nas nie miała, znaczy ja wiedziałam, że jestem Żydówką, ale to był taki ważny element w moim życiu, ale w sumie taki marginesowy, dlatego że po pierwsze tak mnie wychowano, po drugie chodziłam do szkoły, gdzie było mieszane towarzystwo. Nikt z nas nie wiedział, kto to, bo to dla nas nie miało żadnego znaczenia. No ale dla wielu ludzi to miało znaczenie. W pracy było bardzo nieprzyjemnie. Zrobiło się nagle bardzo nieprzyjemnie. Rozmowy jakby w mojej obecności ucichały. Powiedziano mi, pamiętam, bo był taki zwyczaj oczywiście w instytucie, że ludzie się spotykali w ciągu dnia na kawę czy na jakiś obiad. I zawsze się przecież, jak to w Polsce, mówi się o wydarzeniach, prawda, o tym, co się dzieje, o tym, co w Polsce jest dobre, o tym, co w Polsce jest złe. Na ogół podkreślało się to, co jest złe, podrożało, potaniało. I kiedyś zabrałam głos, mówię, dlaczego nie? To jedna z koleżanek mi powiedziała, kto jak to, ale ty, Halina, nie możesz na ten temat mówić. Więc od razu stałam się osobą obcą. Całkowicie, po drugiej stronie. Inna, a może ta sama koleżanka, razem żeśmy tam coś robił jakieś eksperymenty i ona też powiedziała, no właściwie wy Żydzi, to już wystarczy, żeby podkreślić moją obcość. To znaczy, że nagle zrobiłam się osobą obcą w swoim kraju. A potem któregoś dnia wezwano mnie do personalnego i tam dostałam taki kawałeczek papieru, który długo odczytywałam, bo nie mogłam zrozumieć treści tych kilku zdań, że z dniem tym a tym nie mam pracy. Zdziwiona byłam, bo pan profesor jakby obiecywał mi, że z pół etatu przejdę na pełny. No, rozmowa z panem profesorem nie była sympatyczna. Najpierw mi powiedział, że po prostu nie ma etatu. Ale potem mu się udało powiedzieć, że w instytucie są badania, które mają
znaczenie, może i obronne. Jakieś takie, chyba nie użył słowa obronne, że są rzeczy, których nie należy, to znaczy badania są przeprowadzane, których nie należy, są na tyle ważne, że nie należy ich nagłaśniać i że moje związki z Izraelem są takie właśnie ścisłe, więc i tak dalej. No więc nie miałam mu wiele do powiedzenia. A może go prosiłam, żeby wyjaśnił mi, jakie ja mam związki z Izraelem. Może bym musiała zajrzeć do mojej książki. Bo już to tyle lat minęło, że wydawało mi się, że co zawsze będę pamiętała co do słowa, ale już może nie. No i to wszystko razem się nałożyło. Tak, że to był bardzo nieprzyjemny okres. Potem się na przykład zadzwonił do mnie jeden z moich kolegów z klasy, żeby mi powiedzieć, że inny kolega z naszej klasy, który grywał w brydża z moim mężem, pracuje dla bezpieki. Więc zrobiło mi się trochę chłodno. I po kilku dniach od tego Andrzeja dostałam telefon, że chciałby się ze mną spotkać. To właśnie ten, który pracował w bezpiece. No, zgodziłam się, poszłam. I on był bardzo miły, bardzo przepraszał i powiedział, że tak powiem, nie kompromitował nikogo z naszej klasy. No co można powiedzieć takiemu człowiekowi? No, wypiliśmy kawę, pożegnaliśmy się i tego. No, kilka lat później popełnił samobójstwo. Już nie żyje. On się rozpił podobno bardzo. Więc w ogóle dzieje mojego pokolenia od samego początku były, każdy z nas ma historię. A co to dokładnie był za instytut, w którym pani pracowała jako To był pracownik? Instytut Gruźlicy na Woli. Może wręcz na Wolskiej. Czyli pani była z wykształcenia? Ja byłam mikrobiologiem. Mikrobiologiem była pani. Czy pani wcześniej pracując w tym instytucie cierpiała na jakieś właśnie komentarze antysemickie? Czy też nagle ta sytuacja publiczna w ludziach, zdawałoby się, kulturalnych wyzwoliła tego typu zachowania, Ja nie komentarze? pamiętam, żebym przedtem ja słyszała jakieś komentarze. A w innych sferach życia tak po prostu, nie wiem, Absolutnie. wcześniej w szkole, w życiu? Wcześniej, tak, na studiach. Nie, bo w szkole byliśmy, no chodziłam do takiej specyficznej szkoły, to była szkoła TPD i jakby taka, no te szkoły były różne w tamtym okresie, ale myśmy chodzili do takich szkoły, gdzie było wielu, w której uczniowie byli, w których rodzice uczniów byli komunistami. No i oczywiście, ponieważ to była szkoła TPD, to była bardzo świecka. Jak rozumiem, to nie byliśmy bardzo lubianą szkołą w Warszawie. Ja sobie z tego właśnie nie zdawałam sprawy wtedy, ale potem spotykając się z różnymi rówieśnikami z innych szkół, to stało się jakby jasne. Teraz to jest szkoła Cervantesa. No to jedna z lepszych takich warszawskich Właśnie, szkół. no ale to zupełnie już Z inna hiszpańskim szkoła. wykładowym. Tak. Tak. A co pani myśli tymi ludźmi powodowało, że oni nagle takie komentarze zaczęli stosować, że się tak przeobrazili? Ja myślę, że to musiało w nich być, że to musiało, to tak się nie robi. Szczególnie, że na studiach miałam nieprzyjemne incydenty.
Jeden był naprawdę wyjątkowo przykry. Obchodziliśmy czyjąś magisterkę. Ja myślę, że nie pamiętam, czy ja o tym pisałam, czy nie. Chyba nie, bo po co bym miała o tym pisać? No to jak w tamtych czasach to się nazywały prywatki. No i zebrało się nas tam u tej solenizantki, że tak powiem, zebrało się sporo osób. No i się piło, jadło, piło, gadało. I ja mam słabą głowę, więc zległam na kanapce i miałam zamknięte oczy, ale nie spałam, ponieważ wszystko słyszałam. Więc mówiono o tej, no tak, to ta Żydowa. Ona zawsze wszystko lepiej wie, taka zdolna, taka ładna. No i takie gadanie. I ja sobie pomyślałam, gdybym była gospodynią, to bym wyprosiła. No jak to? Mam gościa, słyszy, nie słyszy, ale to jest po prostu chamstwo. A ponieważ nic takiego się nie stało, to ja wyszłam. I, że tak powiem, zerwałam z tymi osobami Więc to było to samo środowisko, bo czy kończymy biochemię, czy kończymy mikrobiologię, to są wydziały ze sobą sprzężone. I także to było. Czyli taki antysemityzm gdzieś jakoś po prostu wklejony, Oczywiście, tak? oczywiście. W te osoby. A śledzi Pani to, co się dzieje teraz w Polsce? No choćby ostatnie wybory, Absolutnie. poparcie dla takich polityków, którzy są jawnie antysemiccy, jak pan Braun. Śledzę. I co Pani o tym wszystkim myśli? No, myślę, że teraz jest gorzej niż było w roku, w którym wyjechałam. To jest otwarte, ale to jest jeszcze gorzej z powodu tego, że jest też islamofobia. Wszystkie fobie są. Ukraińskofobia, fobia w stosunku do wszystkich, którzy są inni, którzy nie są katolikami prawdziwymi. Co jest przerażające. To jest naprawdę przerażające. Mnie jest teraz, przyjeżdżam, jestem hołubiona. Wszyscy z moich przyjaciół doznaję wyłącznie serdeczność od ludzi, ze strony ludzi, którzy mnie znają, podejmują, obdarowują. I oni są tym przerażeni, ale gdybym ja tu miała mieszkać, to ja myślę, że bym się dusiła. A ponieważ mam wybór, to wracam do domu. No właśnie, a w domu w Australii Czy coś się zmieniło, czy wtedy, kiedy Pani wyjechała, do jakiego środowiska Pani trafiła, wśród jakich ludzi? Więc na początku było mi przede wszystkim na początku, przez pierwszych kilka lat miałam głowę odwróconą w tył. Żyłam marcem, przeżywałam marzec, bo to tak, tego typu trauma trwa i należy ją, i wszyscy, którzy żeśmy to przeżyli, dopiero później jakby w pełni sobie zdają sprawę, co to jest stracić kraj swojego dzieciństwa, stracić całe środowisko. No wszystko, naprawdę wszystko. Łącznie z książkami niektórymi, z którymi należało się rozstać. Ale po jakimś czasie stwierdziłam, że najwyższy czas, żebym żyła życiem kraju, w którym mieszkam. No i to długo trwało. Właściwie dopiero
kiedy córka się urodziła, to, że tak powiem, poczułam się, że tu jestem. A potem, jeszcze później znalazłam środowisko, które było bardzo podobne do tego, w sensie intelektualnym, było bardzo podobne do tego, które straciłam. Więc to byli ludzie, to są ludzie ciekawi, którzy tworzą różne rzeczy w różnych dziedzinach. I to jest fajne, no, to jest bardzo fajne, czyli, że tak powiem, siedzę w niewygodnej pozycji okrakiem, bo za Polską tęsknię, za przyjaciółmi tęsknię, no ale mam tam swoje życie. No teraz mam dzieci, wnuki i uważałam od samego początku, że powinnam po pierwsze znać bardzo dobrze język, a po drugie żyć tym, co jest ważne dla kraju, w którym mieszkam. Także ja się angażuję w sprawy, w miejscowe sprawy. I co to są za sprawy na przykład? W moim przypadku to są sprawy, to są sprawy uchodźców. Ludzi, którzy uciekli z Afganistanu na przykład. Tak się składa, oczywiście z różnych krajów. Ludzie uciekli z różnych krajów, potem z Iraku też, po tym jak żeśmy zmieniali tam system na lepsze. Ale tak się składa, że ja obracam się w środowisku afgańskim. I w związku z tym wzbogaciłam sobie życie. Bo ja ich przyjęłam, a oni mnie. I to jest duża sprawa. Naprawdę można powiedzieć, że zmieniło mi się życie. Otworzył się przede mną inny świat, ale najważniejsze jest to, że mogłam ludziom jakoś pomóc. I jeden z młodych ludzi, który jest właściwie moim synem, jest częścią mojej rodziny, jest bratem mojej córki i teraz, kiedy ma żonę i ma 2 chłopaków, 2 synów, to są moje dzieci, moje wnuki, które nazywają zresztą mnie po polsku babcia, co mi sprawia dużą przyjemność. Niesłychane, czyli są Afgańczykami, Australijczykami. Tak, te dzieci się już urodziły w Australii. Ten młody wtedy chłopak, który teraz ma 46 lat, poszedł na uniwersytet i poznał tam dziewczynę z Australii. Oni razem studiowali stosunki międzynarodowe i tam się poznali, potem się pobrali. To jest bardzo dobre małżeństwo i bardzo mi są wszyscy bliscy. A potem udało się sprowadzić całą jego rodzinę, to znaczy udało się tylko dlatego, coś dobrego wynikło z tej katastrofy, kiedy talibowie wrócili. Bo tylko dzięki temu, bo oni uciekli po prostu, to znaczy to wymagało wiele starań i tak dalej, ale rząd australijski nigdy by nie pozwolił na przykład, bo nie pozwala na łączenie rodzin. Więc w zasadzie nie było mowy o tym, żeby na przykład jego rodzice, którzy są młodsi ode mnie, ale w podeszłym wieku, żeby nie wpuszczono by ich do Australii. No ale ponieważ było tak, jak było, to otrzymali wizy humanitarne i udało im się uciec, ale to jest cała saga, to na książkę.
Rozumiem. No dość niezwykłe takie połączenie, ale chyba Australia sprzyja takim historiom, bo wyobrażam sobie, że to jest taki wielonarodowy naród, tak? To jest, Aha. ale traktują te australijskie rządy właściwie jakiejkolwiek maści, nie chcą wpuszczać, nie tylko nie chcą wpuszczać azylantów, ale traktują ich w potworny sposób w obozach dla uchodźców. Także nadal trwa kampania o to, żeby ludzi traktować po ludzku, ale nie jest to łatwe. W różnych licznych wywiadach z Panią, które tutaj Pani miała w polskiej prasie, A to, jest to taki, prawda, mówiłam o tym. jest taki wątek wyspy w Oceanii, Nauru, tak? Nauru to była pierwszy obóz był I w to był Nauru. taki obóz dla uchodźców, tak? Dla uchodźców, tak. I co rząd Australii przetrzymywał tam uchodźców skąd dokładnie przybywających? Wtedy to była mieszana. Na początku to byli głównie Afgańczycy i było trochę ludzi z Iraku. Potem to się zmieniło, bo był tak, ten początkowy obóz trwał 5 lat. Potem jakby to się zmieniło, wszyscy zostali wypuszczeni w końcu, a potem znowu rząd znowu miał kłopoty z uchodźcami, którzy zresztą mają prawo do żądania azylu. I znowu tam założył na szczątkach tamtego obozu, po kilku latach powstał nowy obóz i znowu tam były dzieci malutkie, które przestawały mówić. Te warunki tam były straszne. To jest na samym równiku. Większość wyspy jest zdewastowana, zresztą przez Australię, dlatego że tam były bogate złoża fosfatu i oni tą całą wyspę przekopali. Więc jest tam gorąco i jakby nie ma się gdzie specjalnie schować przed tym upałem. Oczywiście także Mustafa, mój syn, miał dużo szczęścia, że wyszedł po 2 latach, ale byli tacy, którzy siedzieli po 5 lat. I to tak, to jest gorsze od więzienia, bo nie wiadomo, kiedy ludzie wyjdą. Oni nie wiedzą. Poza tym straszy się ich, namawia się ich do powrotu do krajów, gdzie trwa wojna. Przepraszam. Tak, tak, możemy zrobić przerwę, jak najbardziej. Zróbmy przerwę. Zróbmy przerwę. No ale Polska ma te same problemy. No, Polska ma te same problemy. Na granicy z Białorusią. Niezależnie od rządów Dokładnie. realizuje politykę de facto Unii Europejskiej, która między innymi polega na pushbackach, tak? Tak, tak. Wyrzucaniu tych osób na stronę białoruską. No a Białoruś jest po prostu pułapką dla tych ludzi, tak? Oczywiście. Straszne to jest. Z kolei oczywiście poprzednie lata, no to jakby cały basen Morza Śródziemnomorskiego, tak? To były te kanały, tak? Przerzutu uchodźców. Lampedusa, Grecja. Na całym świecie dzieją się straszne rzeczy. No ale ja uważam, że jeżeli można pomóc chociaż garstce ludzi, to... A Pani syn w jakim był wieku, kiedy jakby trafił do Pani, spotkał Pani? Jak był kontakt pierwszy, miał 23 lata. Czyli już był dorosłym mężczyzną. Tak. No, jeszcze był taki chłopiec. Teraz jest panem w średnim wieku. No to jest bardzo ciekawe. I co, jakoś Państwo szybko znaleźli wspólny język?
Tak, on znał trochę angielskiego. To było ciekawe, co było w tym obozie, że oni, jeżeli ktoś znał jakieś 10 słów, to się nimi dzielił. Poza tym później myśmy im posyłali paczki i między innymi pytaliśmy, co by chcieli. Książki. No więc jakieś takie książki w języku angielskim, ale takim nietrudnym, ale i słowniki. Oni z tych słowników się uczyli słówek. Bo ja najpierw korespondowałam tylko z jednym, no ale jak inni się dowiedzieli, że tego, no to potem też chcieli korespondować. To była taka deska rasunku, że w końcu jest jakaś łączność z normalnym światem, że ktoś dba, że ktoś chciałby pomóc. Moim zdaniem to było bardzo istotne, to pisanie listów. Potem oni mieli dostęp do komputera, listy się zachowały, a te maile to tylko te, które wydrukowałam, ale i tak mam tą literaturę. A czy pani tam na tej wyspie była kiedykolwiek? Nie, Nie. nie. Czyli pani przyszły syn objawił się po prostu... Się poprawił, objawił. Po prostu w Australii, przyleciał w końcu, jak sądzę. Tak. Mhm. Z nieba mi spadł. Potem poznałam jego rodziców w 23 roku. Przyszli do mnie z wizytą. No, z nimi miałam tylko język, że tak powiem, body language. I ta mamusia się od razu rozpłakała na mój widok. I ja też płakałam. Mustafa też płakał, tylko tatuś się dobrze trzymał. I potem ja ją pytam, czy ona ma coś przeciwko, bo Mustafa nazywa mnie mamą. Więc w ogóle moim agentem, jak to nazywam, do rozpowszechniania mojej książki. Sam się za to zabrał. Zawsze często mówi o mnie i o mojej książce. Więc żartuję, że jest moim agentem. Potem pytam, czy ona nie ma nic przeciwko temu, żeby on mnie nazywał mamą. Ona się znowu rozpłakała i powiedziała, Mustafa tłumaczył, że przecież dłużej się nim zajmowałam niż ona nim. Ale ona go tak dobrze wychowała, naprawdę. Cała Czyli rodzina. jakby nie było, jakby to powiedzieć, nie było między państwem żadnej takiej różnicy kulturowej. No na pewno jest, ale w końcu inne obyczaje. Najpierw była zgorszona, że jej syn tyle robi w domu. Faceci tam nie gotują, nie myją naczyń i tak dalej. Nie, na pewno są, ale należy szukać wspólnego języka, to co najważniejsze w życiu. Miłość do dzieci, miłość do wnuków. Jesteśmy babciami tych samych wnuków. Te wnuki mają 3 babcie. Mają jedną katolicką babcię, bardzo miłą i otwartą, wspaniałą. To już kawał szczęścia. Mają jedną babcię katolicką ze strony żony Mustafy. Mają babcię afgańską, czyli muzułmańską i mają babcię żydowsko-polską. No. To są zabezpieczeni na każdą okazję. No, jestem przekonana w takiej sytuacji. Wspominała pani, że wtedy, w marcu 68, ten pani pracodawca, tak w zasadzie można powiedzieć, że zwrócił uwagę na jakieś pani związki z Izraelem, których, jak zrozumiałam, w zasadzie pani nie miała. No bo jeśli miała pani jakąś rodzinę, to w Australii. No właśnie, a ten Izrael w pani życiu jest jakoś istotny, ważny, państwo żydowskie? Czy potem stało się istotne?
Potem stało. Ja o Izraelu bardzo mało wiedziałam. Miałam rodzinę, wiedziałam. Ja nie wiem, jakoś o tym nie myślałam. Miałam rodzina mojego ojca. Mieszkała tam. Skąd ona się tam wzięła? No pewnie w jakimś momencie wyjechali z Polski, mieszkali w Izraelu. Ale te stosunki z tamtą rodziną nie były takie ścisłe. I o Izraelu w 1968 roku nie wiedziałam nic. Wiedziałam bardzo mało, ale wiedziałam na tyle, żeby wiedzieć, żeby nie chcieć tam jechać. Czy to były sprawy polityczne, czy to częściowo było to, że nie chciałam, żeby mój mąż, który nie był Żydem, miał podobne kłopoty, które ja miałam w Polsce. Sprawa Izraela, wyjazd do Izraela nie wchodził w rachubę. Później w tym samym okresie, w którym ja wyjechałam do Australii, moi rodzice wyemigrowali do Izraela. I wtedy oczywiście sprawy izraelskie zaczęły mnie bardziej interesować. I dokładnie po otrzymaniu paszportu pojechałam do rodziców, bo rozłąka z nimi była dla mnie straszna. Ja myślałam, wtedy wydawało mi się, że oni byli bardzo starzy. Moja mama miała 57 lat, a mój ojciec jakieś 62 lata. To śmieszne, ale ja się bałam, że ja ich nigdy nie zobaczę. Pojechałam do Izraela, bardzo mi się Izrael spodobał jako kraj. Ważny uważałam zawsze i nadal w tej chwili mam mieszane uczucia, ale ważne jest to, żeby państwo Izrael istniało, bo jest ono jakby schroniskiem dla wszystkich Żydów, którzy często muszą uciekać, a do Izraela mogą zawsze pojechać. Zadziwiające jest to, że większość Żydów jednak mieszka poza Izraelem. Tyle tylko, że wiedzą, że gdyby do czegoś przyszło co do czegoś, to do Izraela. Ale nigdy nie chciałam w Izraelu mieszkać, pomimo tego, że mi się spodobali bardzo ludzie, rozmowni, z temperamentem. Spodobali mi się. Wtrącający się do wszystkiego. No ale Sabry są inne, bo to też jest inna kategoria ludzi. Inni niż polscy Żydzi. Inni niż polscy Żydzi, no ale po pierwsze jest różnica pokoleń, prawda, zawsze, ale poza tym, no, rzeczywiście mentalność jest zupełnie inna. Ludzi, którzy wychowali się pod słońcem, często w bardzo trudnych warunkach, no ale jednak wolni. Także to miało duże znaczenie. W Izraelu, póki tam moi rodzice mieszkali, do Izraela jeździłam regularnie. No a teraz nie mam powodów, bo ojciec już dawno zmarł, a mamę ściągnęłam potem, kiedy była sama i kiedy wybuchła wojna, kiedy była wojna z Irakiem, który czasami ostrzeliwał Izrael, to powiedziałam mamie, że najwyższy czas, żeby się przeprowadziła do mnie. No i tak było. A teraz do Izraela mam bardzo mieszany stosunek, bo jednak mimo, że mieszkają tam głównie Sabry, to wydawałoby się, że te pokoleniowe doświadczenia strasznych cierpień, przemocy, Holokaustu, Shoah powinnam powiedzieć, że to powinno sprawić, że człowiek jest bardziej wrażliwy.
A tymczasem Izrael dopuszcza nie, przede wszystkim jest okupantem. I ta okupacja demoralizuje Palestyńczyków, demoralizuje Izraelczyków. Rozmawiając z Izraelczykami, czy to poza Izraelem, czy w Izraelu, to znaczy, ja mówię, to już jakiś czas temu miały miejsce te rozmowy, była całkowita obojętność w stosunku do Palestyńczyków. Problem, jaki problem? Nie było problemu. Ludzie mieszkali, Izraelczycy pracowali, zatrudniali Palestyńczyków, co uznawali za zupełnie normalny stan rzeczy, że mają siłę roboczą i tak dalej. I ja na to krzywo patrzyłam, na tą obojętność, bo każdy, kto jest świadomy historii Polski, wie, że okupacja jest czymś, jest stanem, który nie jest tolerowany, że wcześniej czy później będą ludzie, którzy będą robili zamachy i robili wszystko, żeby się z tej okupacji wydobyć. Jak w ogóle, jakby klapki nosili na oczach i na uszach. To tego nie lubiłam. Tego nie lubiłam, moi rodzice też nie. A co pani czuła, kiedy się dowiedziała pani o zamachu Hamasu na Izraelczyków 7 października? To jest stała rzecz straszna, zupełnie straszna. Znałam dwie osoby, które były porwane. Znaczy, jedną pośrednio to była kuzynka moich bratanków. Oni się razem z nią wychowywali. Ona została porwana z tego festiwalu. No, dziewczę miało 20 lat czy 21 lat. I nic o niej nie wiedzieliśmy. Nie wiedzieliśmy, czy żyje. Została wypuszczona w końcu. To było chyba na początku tego roku, jak było to zawieszenie broni, zaczęli wypuszczać Zakładników. jeńców. A to ona, 3 dziewczyny, to był pierwszy akt. 3 dziewczyny zostały wypuszczone i ona była jedną z nich. I znałam Aleksandra Danzig. Chodziłam z jego siostrą do szkoły, prześliczną dziewczynką, która była miniaturowa. Nazywaliśmy ją Lalką. No jak wiadomo, on zginął. To się dopiero teraz w Warszawie dowiedziałam, że zginął. Znaczy ja wiedziałam, że zginął, nie wiedziałam jak. On tu pewnie był częstym gościem. Tak, poza tym był bardzo słynnym edukatorem. No właśnie. Więc można powiedzieć, że wychował całe rzesze polskich i izraelskich nauczycieli. Tak, tak. Są nawet graffiti przedstawiające Aleksa Dancyga gdzieś tutaj po ulicach Warszawy, czy Będzina, bo też tam był bardzo związany z taką fundacją Brama Zuckermana. I w tej całej tragedii obojętność rządu izraelskiego jest przerażająca, bo nie te młode dziewczynki, które były zwiadowczyniami, w ogóle nikt ich nie posłuchał. Podejrzewam, że między innymi dlatego, że to były dziewczyny, a nie faceci. Może się mylę. Przerażona jestem tym, jak wszyscy, że ludzie, którzy zostali porwani, których należałoby jak najszybciej uwolnić, nic się właściwie nie dzieje w tej chwili. A jednocześnie jestem przerażona tym, co się dzieje w West Bank. Straszne rzeczy tam się dzieją też. I w Gazie. No codziennie giną ludzie. I nie wiem,
tak to. Poza tym, jak rozumiem, i większość ludzi w Izraelu też to widzi, że Netanjahu przede wszystkim dba o swoją pozycję, która go chroni od więzienia. Będąc w Izraelu, spotkałam bardzo często taką postawę, że Izraelczycy że Palestyńczycy albo Arabowie, jakich pogardliwie nazywają, nie wiem dlaczego akurat Arab ma być, no ale to inna sprawa, że siłą i tylko siłą, a to cytuję, takie podejście, że to jest typ ludzi, czyli zupełnie inny, mają zupełnie inne DNA i, że tak powiem, spojrzenie na rodzinę, dzieci tego, tylko to są terroryści i że siłą i tylko siłą da się coś zrobić. No, to siłą i tylko siłą trwa już bardzo długo. A ja mam w tej chwili bratanka w Izraelu, więc Jest pani jakoś zaniepokojona no o bardzo. jego losy, rozumiem, tak? No bardzo. Mhm. A miała pani szansę, no z tak bogatym doświadczeniem też pracy z uchodźcami, poznać w ogóle właśnie tę palestyńską perspektywę? Znam ją wyłącznie z literatury, z artykułów. Tak, nie. Był taki okres, że należałam w Australii do Towarzystwa Przyjaźni żydowsko-palestyńskiego. Ale czytam na ten temat. Ja czytam Haaretz, to pani jest znane. Czytam Haaretz, czasami niedokładnie, bo już nie mogę. I staram się czytać literaturę palestyńską albo izraelską na ten temat. Wielu jest Izraelczyków, którzy potępiają to. Teraz wielu żołnierzy odmawia pójścia na front. Boże, jak mi szkoda tych młodych ludzi, którzy giną albo tracą, wracają bez rąk, bez nóg, bez oczu. I te młode wdowy. Wdów nie brakuje w Izraelu. No niestety. No i pewnie po tej drugiej stronie tak samo. No, A ale poza tam tym nie mają lekarzy. no, jest to w zasadzie w tej chwili największy kryzys humanitarny, tak? Ten, który To się jest, dzieje w Gazie. tak. Bo nie mają gdzie uciekać też. No, ale są ludzie, którzy uważają, że to wszystko, co się pisze o Gazie, jest kłamstwem. Znam takich ludzi. Że BBC kłamie, że wszyscy świadkowie kłamią, że żołnierze izraelscy, czasami część żołnierzy izraelskich mówi o swoich doświadczeniach w Gazie. To ja myślę, że ja już wszystko powiedziałam na ten temat. Myślę, że tak i dziękuję bardzo za to i takie szczerze podzielenie się, co pani o tym myśli. Chciałam jeszcze zapytać, wrócić jeszcze jednak do też Do tej, marca? może nie do marca, co jeszcze może nawet wcześniej, do tej polskiej części pani historii, ponieważ pani się urodziła, no można powiedzieć, że w przededniu wybuchu II wojny światowej. Ale czy pani w ogóle pamięta cokolwiek z tej wojny? Bo była pani przecież malutkim dzieckiem. Uciekałyście z mamą, jak rozumiem, najpierw do Białegostoku, potem do Lidy, potem gdzieś w lesie się chowałyście. Czy pani w ogóle ma jakieś wspomnienia związane z tą wojną? Czy to jest bardziej taka pamięć zapośredniczona? Tak od 3,5 lat, kiedy miałam 3,5 roku, a potem to są takie fragmenty wspomnień, takie migawki przeżyć. Teraz, które było pierwsze? No nie wiem, to może na wyrywki. Mama była pielęgniarką i pracowała
w szpitalu. Ze szpitalem wojskowym ewakuowałyśmy się ze szpitalem, razem ze szpitalem wojskowym z Białegostoku na wschód. I to była cała saga też, bo mama była, ten pociąg był zbombardowany i jeszcze wtedy byliśmy razem, byliśmy w trójkę z moim ojcem. I oni po zbombardowaniu pociągu, oni pomogli kilkunastu żołnierzom, a tam byli żołnierze rosyjscy. No tak, bo Rosjanie wkroczyli do Białegostoku i tak dalej. To był szpital wojskowy i matka i ojciec, matka jako pielęgniarka, ojciec jako osoba towarzysząca, ale pomagał jej w noszeniu tych pacjentów. Uratowali ich z tego, wyciągnęli z tego pociągu, a potem ewakuowali się jak mogli z malutkim dzieckiem na wschód. Potem oczywiście po drodze były bombardowania i tak dalej. Ja tego nie pamiętam. Ja tego nie pamiętam. Ojca w jakimś momencie zatrzymano i odesłano go do Armii Czerwonej. I matka została sama z tymi żołnierzami, aż dotarłyśmy do Mochylowa, a potem wsiadłyśmy w inny pociąg razem z tymi żołnierzami na wschód, na wschód, na wschód, aż dotarłyśmy do Rosji, do miasta Arioł, Orzeł, nie wiem, po polsku się może mówi Orzeł. I tam matka pracowała w szpitalu rosyjskim. Wydawało się, że to było bezpieczne miejsce, bo daleko od frontu i na skrzyżowaniu dróg komunikacyjnych, no ale jednak ta armia niemiecka szybko się posuwała w tamtym okresie i zajęła Ariol i zajęła ten szpital. I wtedy matka była w niewoli. Pracowała w szpitalu niemieckim, gdzie byli ranni oficerowie i żołnierze rosyjscy. No ale to długo nie trwało, dlatego że panował straszny głód i powoli Niemcy wybijali Rosjan przy pomocy głodu, a także i rozstrzeliwań. Wtedy zawiązała się, to nie to, że myśmy były w lesie. Moja mama zrobiła się konspiratorką i dostarczała z tego szpitala już niemieckiego, został nawiązany kontakt z partyzantami. I moja mama, naprawdę podziwiam ją, wykradała opatrunki i medykamenty, które posyłano do lasu. I ta więź z partyzantami zaowocowała, bo też i ta mała organizacja w szpitalu, która składała się z pielęgniarek i innych ludzi, innych jeńców, oni postanowili zorganizować ucieczkę, która się udała. To też jest była cała przygoda dość skomplikowana, ale uciekłyśmy z tego, 53 osoby uciekły ze szpitala ciężarówkami. Było bardzo zmyślnie zaplanowane. I udało się i dotarłyśmy do lasu. I to jest moje pierwsze wspomnienie. Moje pierwsze wspomnienie, chyba pierwsze, była zima, grudzień, bardzo ostra zima, jak to tam na wschodzie. I myśmy wpadły, nie można było przejeżdżać przez mosty, które były pilnowane, musiało się przejechać przez małą rzeczkę. No mała rzeczka, ale lód się załamał i wpadłyśmy do wody z mamą i to było bardzo nieprzyjemne. I pamiętam, jak mama, ten moment, przedostałyśmy się na drugi brzeg,
Wtedy mama mnie zdjęła ze mnie mokre ubranie i natarła mnie spirytusem i obandażowała. No i potem znalazłyśmy się w lesie. Byłyśmy tam do lipca, do momentu, kiedy przyszła armia rosyjska. Nasze wyzwolenie nastąpiło w lipcu 1944 roku. I to pamiętam. Pamiętam dzień, potem już pamiętam, jak się oparzyłam, biegając wokół ogniska. Pamiętam widok jedzenia, bo czasami był głód. Pamiętam, jak ktoś położył obok mojej pryczy, bo mieszkaliśmy w ziemiankach takich, w lesie. Tam była puszcza i do tej pory tam jest puszcza. Pojawiły się jedno czy dwa małe jajeczka i kawałek masła. I ja autentycznie nie wiedziałam, co to było. Potem pamiętam dzień wyzwolenia, dlatego że pamiętam, że jeden żołnierz podzielił się ze mną swoim obiadem. Taka menażka z aluminium. Ja tam te swoje 2 łapki włożyłam. Tam był makaron i to jakieś mięso z puszki. I to mi tak smakowało. Ale ja potem, pisząc książkę, pojechałam w to miejsce. I to było... Widziałam ten budynek, w którym się mieścił szpital. Tam przed wojną tam była szkoła, wykorzystana w czasie wojny przez Niemców, nie, najpierw przez Rosjan, a potem przez Niemców jako szpital. I teraz tam jest znowu szkoła. Była zamknięta na 4 spusty, bo były wakacje. Ale zobaczyłam ten budynek i budynki takie pomocnicze, bo wiedziałam, że stamtąd była ucieczka, więc której szczegóły znam. To znaczy potem już z opowiadań mamy i innych, bo miałam to szczęście, że będąc na Białorusi, mogłam rozmawiać z takim historykiem, który się młodym zresztą, stosunkowo młodym człowiekiem, który zajmował się historią właśnie tego oddziału partyzanckiego. Więc on mi dał nie tylko swój artykuł, on mi dał książkę o Lidzie i o tamtych czasach, ale dał mi też taki zeszyt historyczny, w którym był jego artykuł. A w tym artykule właśnie zostały opisane pewne rzeczy, między innymi ta ucieczka. Ja chciałam skonfrontować, bo oczywiście mama mi opowiadała, ale pamięć jest zawodna. Więc ja miałam wątpliwości. Mama zawsze opowiadała, tam kluczyła tu i tam, tu jakieś zbaczała z tematu, no to jak to w rozmowie. Ale w tym artykule były dokumenty sporządzone przez NKWD wtedy. I właśnie było tam napisane, że tej i tej nocy przybyli do partyzantów, wymienieni po nazwiskach, i 4-letnia dziewczynka. Ja nie byłam nikomu przypisana, tam był przecinek, nie było mojego imienia ani nazwiska, 4-letnia dziewczynka. Także to było, miałam satysfakcję, że było tak, jak mówiła moja mama. A chciałam spytać, bo pani z matką ten czas przetrwały, nazwijmy to, w Rosji, tak? W jakiejś mierze pod tą okupacją radziecką. Tak. Potem niemiecką. Ale domyślam się, że w pewnym momencie dowiedziała się pani o tym, co się stało z Żydami, tymi, którzy byli tutaj w granicach Polski. Że dowiedziała się pani o gettach, o obozach śmierci. I
Jak się pani o tym dowiedziała? Nie, przede wszystkim bardzo długo nie wiedziałam nic, bo rodzice mnie bardzo chronili. Przede wszystkim moi rodzice też nie od razu wiedzieli. Wrócili do Polski i w tych latach powojennych nie odróżniano Shoah od tej epiki polskiej. Zginęło ileś tam ludzi, były straszne ofiary i tak dalej. To się zaczęło wyłaniać bardzo powoli. Moi rodzice nie mówili, mało mówili o mojej... o pewnych rzeczach się mówiło. Moja mama bardzo lubiła opowiadać, jak to było o przedwojennej Warszawie. A ja lubiłam słuchać tego, jak wyglądały nalewki, gdzie się chodziło do kina i takie rzeczy. Mama mówiła ja myślę, że pamięć o tej stracie była dla nich tak straszna, że oni bardzo mało mówili. Ja rozumiem, że nie mówili o Shoah, bo nawet nie wiedzieli dokładnie, co się z nimi stało. Ale w ogóle o nich mało mówili. Więc to przychodziło później. I skąd wiedziałam? No, powoli powstawały filmy. Pamiętam taki film Bosaka, chyba Jerzy Bosak, który zrobił film Rekwiem dla 500 000. To było rekwiem dla getta warszawskiego. Na pewno jest tu w archiwach. Potem powstawały książki i tak dalej. A taka znajomość na przykład, no właśnie tej historii powstania w getcie warszawskim, czy jakoś istniała w pani rodzinie, czy państwo, no w ogóle, nie wiem, był przecież zwyczaj, tak, zbierania się pod pomnikiem 19 kwietnia. Moi rodzice, jeżeli chodzili, to beze mnie. Wstyd mi powiedzieć, ale tak było. Może chodzili. A wtedy, kiedy pani była już taką młodą, dorosłą kobietą, właśnie tą 28-letnią, w tym no, trochę może wcześniej niż marzec 68, miała pani taką świadomość tego, co się działo z Żydami podczas wojny? Tak, Czy tak, to już było tak oczywiście. nazwane wprost? Nie, Czy wtedy, wiedziałam. Nie, może nie znam nazwy Shoah, ale Holokaust tak. To już wiedziałam. Ale bardzo się od tego starałam się o tym nie myśleć, bo to było dla mnie bolesne. Przyjaciele mi dawali, ilekroć ja przyjeżdżałam do Polski, dawali mi książki na ten temat. Miałam te książki i czytałam. Kral i pamiętniki Czerniakowa i tak dalej. Ale w końcu doszłam do momentu, że nie chciałam, żeby ciągle mi dawali książki na temat zagłady Żydów. Ale w momencie, kiedy zaczęłam pisać książkę, no to był bezcenny skarb. Ja to wszystko miałam na półce, mieszkając w Australii. I wtedy mogłam jeszcze raz o tym czytać. Pytam o to, bo na przykład, no właśnie nasza wspólna znajoma, tak, Janina Goldhar, no przeżyła tę, no można tak powiedzieć, zagładę, ukrywając się, musiała raz z matką, miały fałszywe dokumenty, żyły pod fałszywą tożsamością i zastanawiam się, czy takie wątki takich właśnie doświadczeń, może też jakoś w grupie rówieśniczej, w tej szkole, do której też pani chodziła, czy w ogóle one występowały? Czy dzieciaki między sobą o tym rozmawiały? W szkole zupełnie nic. Poza tym myśmy się wszyscy zreflektowali jakiś czas po maturze, że nikt z nas nigdy nie rozmawialiśmy o swoich doświadczeniach. Dopiero po latach okazało się, na przykład mój przyjaciel Marian Grünberg,
syn tegoż ojciec tegoż Grünberga, znany facet w Warszawie. I dopiero po latach dowiedziałam się, gdzie on się ukrywał, jak wyglądała historia jego życia. Teraz to te wszystkie wspomnienia są niezwykle cenne. Spotkałam niedawno zawsze je spotykam, ale tym razem znowu. 3 moje przyjaciółki, poszłyśmy do knajpy. I było bardzo fajnie. A potem ja sama dla siebie przypomniałam historię każdej z nich. Jedna we Francji, jak się uratowała we Francji po jakichś strasznych... Druga gdzieś tam w Kazachstanie. Jedna w Rosji najpierw, potem. Każdy mój rówieśnik ma swoją historię. Każdy z rozdziałów w mojej książce mógłby być poszerzony do rozmiarów książki. I o tym myślimy, o tym rozmawiamy. Ale czyli to jest to taki temat, który później gdzieś w innej części życia przyszedł. Tak. Często dzieci mają robią sobie wyrzuty sumienia, że nie pytały rodziców o coś. A właściwie o nic nie pytali. A potem za późno, a potem jest za późno. Ja tak pytam o tę świadomość zagłady, tak, bo często się to wymienia jakby taką pamięć zagłady jako jeden z elementów tożsamości żydowskiej. No właśnie, ja chciałam jeszcze o tę tożsamość żydowską w związku z tym spytać, bo rozumiem, że pani się wychowała w domu, w którym otwarcie pani wiedziała, że jest Żydówką, tak? Czy jak to wyglądało? Ja nie wiedziałam, że jestem Żydówką. Rodzice nie kłamali, nie mówili, ale też nie mówili, że są Żydami. Mówili mi inni ludzie, ale myślałam, że to dlatego, że się nie modlę. Dlatego, że miałam kręcone włosy. Jak mam dłuższe, to mam kręcone włosy. Ale ta świadomość docierała do mnie bardzo powoli. I tak dopiero, kiedy wyjechałam z mamą do rodziny w Paryżu i zobaczyłam całą rodzinę żydowską, od ortodoksyjnych do świeckich, ale wszyscy byli niewątpliwie Żydami, no to już wiedziałam na pewno. I kiedy to było? W których latach? Miałam 18 lat. Ale ja coś tam wiedziałam wcześniej, ale to nie było z jednej strony to w ogóle nie miało żadnego znaczenia dla mnie, a z drugiej strony, ponieważ raz po raz słyszałam różne uwagi, to miało duże znaczenie. Mój pierwszy chłopak powiedział mi, że od razu mu powiedziałam, że byłam Żydówką, więc... I jak zareagował? Nie, to dla niego akurat nie miało żadnego znaczenia. Gdybym miała, to by długo nie trwało. Więc to było, bo miałam szczęście. W tym wszystkim miałam dużo szczęścia, że wychowałam się wśród ludzi takich, z którymi nadal utrzymuję wielką przyjaźń. A taki wymiar duchowy, no nie wiem, judaizmu, jakiejś religijności, czy pani... Czy mam zapotrzebowanie? W ogóle ma takie zapotrzebowanie i że to właśnie jest jakoś w judaizmie musi się wyrażać? Nie. Zupełnie nie. Tak sobie myślę, że nawet gdybym chciała obchodzić jakieś święta żydowskie, to ja nie bardzo wiem jak. Tak z grubsza to już wiem, no ale dlatego, że czasami idę gdzieś na seder, czy ktoś mnie zaprasza na Nowy Rok i tak dalej, ale tak nie mam wewnętrznej potrzeby. Natomiast, moja córka, mówiąc o tym, jak ta trauma
i świadomość tego, co się wydarzyło, przenosi się z pokolenia na pokolenie, to mogę powiedzieć to o swojej córce, która też nie ma zapotrzebowania na judaizm, natomiast jest w pełni świadoma Shoah i to jest trauma dla niej. A wolałabym, żeby ta trauma się nie przeniosła na moje wnuki, prawdę mówiąc. Nie zależy mi na tym, bo to nie jest potrzebne. A ona w to weszła jakby niezależnie ode mnie, bo ja nie chciałam, żeby ona w wieku, pamiętam, był straszny spór z jej ojcem, który chciał, żeby ona poszła do Muzeum Holokaustu w wieku 12 lat. Powiedziałam, że wykluczone, że to jest dużo za wcześnie, że jeszcze ma całe życie przed sobą, żeby się dowiedzieć o tym. I tak było. Potem rozmawiając z nią, okazywało się, że ona widziała jakiś film dokumentalny, że przeczytała jakąś książkę, że nie jest to jej obojętne. Absolutnie nie, tylko że jesteśmy rodziną świecką. A pani syn, Mustafa? Mustafa, Też zrobił się osobą świecką. a dla niego jakoś ta historia Shoah jakoś w nim rezonuje? Tak. Czy jakoś to przykłada do może doświadczeń swojego kraju, swojego narodu? Tak, to jest bardzo wrażliwy facet. Człowiek. Bardzo. Moja córka jest lesbijką i musiałam. On był człowiekiem dla mnie bardzo bliskim, więc jasne było, że musi coś wiedzieć o swojej siostrze. No, nie mówiłam, jakby nie było, że tak powiem, powodu, żeby mówić tak ni z gruszki, ni z pietruszki go zawiadamiać. No, ale kiedy żeśmy się zgadali coś na ten temat i ja mówię, wiesz, one są nie tylko przyjaciółkami, ale one są partnerkami. Kochany Mustafa objął mnie serdecznie i powiedział, że, bo mówiłam mu też, że to niekoniecznie jest mile widziane i że bywa trudno, może być trudno. Bo on może nie był świadomy tego, że tego typu związki istnieją, bo w końcu Kabul jest... Na pewno takie rzeczy mają miejsce w Afganistanie też, ale to niekoniecznie oni o tym mówią. Mojej córki nie było wtedy w Melbourne, on mnie objął i powiedział, no gdyby tu Anetka była, to by mnie objął jak najserdeczniej. I jakoś mówi się, że muzułmanie nie są tolerancyjni, a tu widzę, że w Polsce nie trzeba być muzułmaninem, żeby być nietolerancyjnym. Mam bardzo, bardzo otwartego syna. I ci Afgańczycy, których znam, którzy bywają i kolegują się z moją rodziną, to nie jest przymusowe. To chciałam, wracając do tych wątków tożsamości żydowskiej, bo my często jej tak dociekamy w muzeum, analizujemy. Czy są jakieś elementy, które by pani wymieniła, które jednak jakoś tworzą taką tożsamość, tudzież czy w ogóle pani się, utożsamia się pani z taką frazą polska Żydówka? To jest bardzo trudne pytanie w moim przypadku, dlatego że ja nie mam jednej tożsamości. Ja myślę, że to jest taka mozaika, płynna mozaika. W dziedzinie biologii jest taka terminologia, że często w zależności od tego, z kim jestem, pewne rzeczy się uwypuklają, a pewne rzeczy się zacieniają. Na przykład, gdybym znowu miała nieprzyjemność rozmawiać z antysemitą, byłabym Żydówką. Kiedy ktoś chce mi wepchnąć w brzuch tożsamość żydowską, to
to ja mam zapasowe, australijską, polską. To jest coś jest z każdego elementu. A czy z tego polskiego, czy no polsko-żydowskiego elementu, to na przykład właśnie miłość do literatury? Absolutnie. Poezja, literatura. Bardzo. Ale chyba też jakiś sentyment do polszczyzny? Do języka polskiego? Tak, absolutnie. Absolutnie. Przecież w końcu ja kiedyś, kiedy przeszłam na emeryturę, zaczęłam tłumaczyć na angielski Szymborską i miałam takie szczęście, że ją poznałam, ale jest wielu innych poetów, którzy są po prostu wspaniali. No. Poświatowską bardzo lubię, Herberta lubię i tak dalej. To rzeczywiście, czym skorupka nasiąknie za młodu. Co prawda długa część tego powiedzenia nie jest taka ładna, to może powinnam zmienić metaforę, ale coś jest w wychowaniu. A pamięta Pani, no, czy jakieś książki ze sobą Pani zabrała z Polski wtedy, w 68? No, starałam się zabrać wszystkie książki, natomiast, bo miałam sporą bibliotekę, i nie musieliśmy je wysyłać pocztą. Nie wolno było wysyłać książek w językach obcych, a miałam ich trochę. To też takie pożegnanie z książkami też nie było sympatyczne. Nie, no gdybym nie miała powiązań polskich, to bym tu nie przyjeżdżała. To jest taka dziwna sprawa, no bo wyrzucono mnie w zasadzie z tego kraju. Ja wiem, że ja podjęłam decyzję, no ale strasznie mi się kręci ten język. Nie podjęłabym tej decyzji, gdyby mnie, że tak powiem, życie do tego, a konkretnie tamtejszy reżim, no i różni znajomi do tego nie dopuścili. Przecież byli, teraz sobie przypominam, co moja mama opowiada. Moja mama była lekarzem pediatrą, ale takim z powołania. Taki, co to wie. W tamtych czasach to było często spotykane, że lekarze chodzili do sąsiadów, nie brali pieniędzy, a to już po godzinach pracy. I była zmęczona. No przecież lekarz też człowiek. Byli tacy sąsiedzi obok nas, których dzieci mama doglądała od niemowlęcia. Od niemowlęcia. Proszę to wykreślić. Tak. Proszę to wykreślić. Ich ojciec przechodził na drugą stronę ulicy, widząc moich rodziców. No to są policzki wymierzane całkiem świadomie. To jak można z tym żyć? Straszne. To jest tak, jakby tych ludzi coś opętało. Wie Pani, w Polsce trochę tak, w takiej oficjalnej, powiedziałabym, historiografii jest mowa o tym, że to był ten zły reżim, ale ostatecznie się wylał antysemityzm z poszczególnych ludzi. Tak, tak. I ja myślę, że on gdzieś niestety, ja jestem przekonana, że pokutuje w Polsce, no to widać, w Polakach. To tak. widać po prostu, tak jak to obserwuję. Śmieję się dlatego, że no ale to już nie należy do tego dużo mówić. Nie, bo moje dziecko jak było małe, jak z nią przyjechałam, oczywiście miała 5 lat, kiedy przywiozłam ją tu po raz pierwszy. Znała polski, bo ja do niej mówiłam po polsku. No i ja się specjalnie nie chciałam chwalić swoją żydowskością w taksówce na przykład. Taksówkarze na ogół mi opowiadają takie rzeczy, że włos mi staje, bo są najwyraźniej antysemickie. To moje dziecko. No jak pięknie mówisz, dziewczynko, jak pięknie mówisz po polsku.
A potem coś zeszło na to. Moi dziadkowie mieszkają w Izraelu. Strasznie się ucieszyłam, kiedy ona to powiedziała. To nie jest kraj, w którym człowiek chętnie mówi na temat swoich przodków. No taka jest prawda, no to jest smutne. Jeszcze z nazwiskiem Rubin, no co to. No tak. A proszę powiedzieć, to już chyba będzie moje ostatnie pytanie. Do kogo pani tutaj wraca? Kim są ci ludzie, którzy panią jakoś tutaj trzymają? Bo mówi pani, że ma tutaj cały szereg przyjaciół, znajomych. Czy to są jeszcze właśnie takie osoby, które znała pani w latach 60.? No Czy to jak są jakieś nowe najbardziej. znajomości? To są osoby, które znam z lat 40. Niektórzy z nich. To są osoby, ludzie, z którymi chodziłam do szkoły podstawowej, średniej, bo to była kontynuacja w tej samej szkole. Utrzymywaliśmy znajomość w czasach uniwersyteckich. Niektórzy są Żydami z pochodzenia, inni nie. To na szczęście jest to w ogóle, ta granica jest niezauważalna. I to są ludzie mojego pokolenia. Inna rzecz, że od tego czasu poznałam, za każdym razem przyjeżdżając, że tak powiem, poznaję innych ludzi, bardzo ciekawych, fajnych i nie wiem, czym przyjeżdżała, gdybym nie miała tu nikogo. No ale na szczęście aż nadmiar.